Dzień dobry. Bombka z czubkiem. Mam tu różne wzory tej bombki z tym czubkiem i będę nagrywała po kolei filmiki. Można je robić różnej tutaj wielkości, a robię już je od bardzo dawna. Ta bombka ma 26 cm obwodu i jest wysoka 13 cm. Mam też mniejsze bombki zrobione. Tutaj są takie, wychodzą 4 promienie z góry i z dołu, a także siateczkowa. Tu jest taka wydłużona, ma taki kształt gruszkowy. Bombki te robi się z 2 części. No i co jest fajne, że się je usztywnia na balonach. Nie wyrażam zgody na rysowanie schematów ani nagrywanie filmików. Pomysł takiej bombki z czubkiem jest tylko moim i będę chroniła ten wzór prawem autorskim. Bombkę robię z kordonka Muza 10 na szydełku 1,25 i zaczynam tutaj od tej górnej części. Zaczynam robić od górnej części i ona ma tutaj 8 rzędów, nie licząc tutaj tego kółeczka z łańcuszka. Zaczynam od łańcuszka z 10 oczek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i łączę z pierwszym oczkiem, zamykam oczkiem ścisłym. Teraz będę robiła tutaj te łańcuszki. One są z 12 oczek zrobione i ma być ich 12 tych łańcuszkowych pętelek. I cały czas będę się wkuwała w środek tutaj tego oczka, tego kółeczka. Więc 12 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i cały czas w środek tutaj tego kółeczka przerabiam półsłupkiem. I też 12 oczek łańcuszka. 12, jak już mówiłam, ma być tutaj tych pętelek. Cały czas wchodzę tutaj w to kółeczko. Jest zrobione 12 tych pętelek. Cały czas oczywiście wpływałam się tutaj w to kółeczko. Mam nadzieję, że balon się powinien zmieścić w to kółeczko. Teraz 5 oczek łańcuszka i 1, 2, 3, 4, 5 i teraz będzie słupek. Słupki robię króciutkie i 2 oczka przerabiam. 1, 2 i drugi słupek też króciutki, tą samą pętelkę. Najgorzej zrobić jest drugi rząd, bo później już będzie szło gładko. Są tutaj 2 słupki w jednej tutaj pętelce i między nimi 2 oczka łańcuszka. Teraz będzie przerobione jedno oczko. Wchodzę tu w następną pętelkę, półsłupek, jedno oczko przerabiam i drugi półsłupek, jedno oczko
i też jak w tej pierwszej pętelce 2 słupki. Jest jeden słupek króciutki, 1, 2 i drugi słupek króciutki. Jedno oczko, następną pętelkę, półsłupek, jedno oczko przerabiam, drugi półsłupek, jedno oczko i teraz następnym będzie 2 słupki i między nimi przerobione 2 oczka łańcuszka. Tutaj jeszcze przerobię, bo spadło. 1, 2 i drugi słupek i jedno oczko łańcuszka. I teraz następny półsłupek, jedno oczko przerabiam, drugi półsłupek, jedno oczko i tak dookoła. Co drugi będzie, co drugiej pętelce będą te słupki, a w następnych będą półsłupki. Już zrobiłam dookoła. Przypomnę tylko, że w pierwszej pętelce ma być słupek krótki, 2 oczka przerobione, słupek, jedno oczko przerobione, półsłupek i jedno oczko przerobione, półsłupek, jedno oczko przerobione, słupek, 2 oczka przerobione i słupek i tak dookoła. Już teraz będzie łatwiej przy trzecim rzędzie. Tu już jestem przy końcu. Wchodzę tutaj w oczko nad tym słupkiem i zamykam oczkiem ścisłym. Następnie też oczkiem ścisłym zamykam, wchodząc tutaj między tymi 2 słupkami. Będzie teraz słupek. 1, 2, 3 oczka. Trzy oczka i jeszcze 2 trzeba dorobić, żeby było tutaj na ten łuk. 1, 2, bo później będzie się łączyć te rzędy tutaj z tym łańcuszkowym słupkiem. I teraz słupek krótki. I w drugim rzędzie tu były dodawane po jednym oczku. W drugim rzędzie 2 oczka. 1, 2. I tu między tymi półsłupkami wchodzę w to oczko, co było jedno przerobione. I półsłupek. Przerabiam oczkiem. I następny półsłupek w tym samym tu oczku. 1, 2 oczka przerabiam. W środek tutaj w tą poprzeczkę będą 2 słupki. Pomiędzy nimi będzie 2 oczka przerobione tej poprzeczki. To jest jeszcze jeden słupek, 2 oczka przerabiam i w środek tutaj między tymi półsłupkami jedno oczko przerabiam, jeszcze raz w to samo oczko, półsłupek, 2 oczka łańcuszka, słupek, 2 oczka przerabiam tej poprzeczki i w tą samą poprzeczkę jeszcze jeden słupek krótki
2 oczka przerabiam i w środek między tymi półsłupkami też 2 półsłupki przerobione jednym oczkiem. Jeszcze 1 i 1, 2 i 2 słupki i w środku z tą poprzeczką z 2 oczek. Tak dookoła do początku tego drugiego wzoru. Tego trzeciego rzędu. I trzeci rząd zamykam tutaj na tym słupkiem łańcuszkowym. Wkuwam się tutaj w drugie oczko tego słupka łańcuszkowego i zamykam oczkiem ścisłym. Wchodzę w następną w środek tutaj tej poprzeczki między tymi 2 słupkami i 1, 2, 3 oczka przerabiam i będą teraz 2 słupki w tej jednej poprzeczce przerobiona 2 oczkami 1, 2 i jeszcze następne te 2 półsłupki. Jest 1, drugi i w tym rzędzie 4 to były po 1 oczku przerobione, to były 2. Teraz 3 oczka. 1, 2, 3. Środek tutaj między tymi półsłupkami i półsłupek 1 oczko przerabiam i w to samo oczko środek tych półsłupków przerabiam i 3 oczka łańcuszka 1, 2, 3 i to będą 2 półsłupki, słupki, 2 oczka przerobione tej poprzeczki, to jest 1, drugi słupek, 2 oczka przerabiam i następne 2 słupki. I 3 oczka przerabiam. W środek tutaj między tymi półsłupkami 1 oczko przerobić trzeba i następny półsłupek i 3 oczka łańcuszka i tak robimy dookoła. Wzór teraz robi się taki trochę tutaj wypukły, ale tak sobie umyślałam, że on jest trochę tutaj tak jakby wydłużający się i fajnie to wygląda. Rząd 4 zamykam też oczkiem ścisłym tutaj w tym słupku, tym łańcuszku imitujący ten słupek i przechodzę od razu tutaj do tej poprzeczki i też zamykam oczkiem ścisłym i 3 oczka łańcuszka 1, 2, 3 i teraz tutaj w tej każdej poprzeczce będzie po 2 słupki. Jest 1, drugi i oczywiście w środku 2 oczka przerobione tej poprzeczki. Jeszcze 2 słupki. 1 teraz następny. To było 1 oczko, to były 2 oczka przerobione tu 3, teraz 4 oczka przerabiamy. 1, 2, 3, 4. Jest to 5 rząd. Środek tutaj między tymi półsłupkami. 1 oczko przerabiam i jeszcze raz w środek i półsłupek i 4 oczka łańcuszka 1, 2, 3, 4 słupek w tej poprzeczce 2 słupki
i później 2 oczka przerobione i 2 słupki następnie trzeba zrobić w tej samej poprzeczce, w sumie 4. 1, 2 i 4 oczka łańcuszka. Teraz 4 oczka łańcuszka i tak robimy, jak pokazywałam tutaj na początku w tym 5. rzędzie. Kończę 5. rząd i też wkuwam się tu w oczko, w ten łańcuszek imitujący słupek, zamykam ścisłym oczkiem. Teraz będą 3 słupki, 2 w tej poprzeczce i 1 słupek tutaj w tym oczku nad tym słupkiem. Więc wchodzę tutaj w to oczko nad tym słupkiem, oczko ścisłe i 3 oczka łańcuszka, 1, 2, 3 i też będą 4 słupki w tej poprzeczce przerobione w środku poprzeczką z 2 oczek łańcuszka. Jeszcze 1 słupek i 1, 2 i tutaj następny słupek i są 4 słupki w tej poprzeczce, a w środku jest ta poprzeczka z 2 oczek łańcuszka. Teraz też słupek tutaj w oczku między tymi 2 słupkami. To jest 3. słupek w tym rzędzie. Tu były 4 i w tym 6. rzędzie też będą 4 oczka łańcuszka. 1, 2, 3, 4 i też w środek między tymi półsłupkami 1 oczko, jeszcze 1 półsłupek i 4 oczka łańcuszka, 1, 2, 3, 4 słupek pomiędzy tymi słupkami, tutaj oczko blisko tej poprzeczki, słupek i 2 tutaj w tej poprzeczce słupki, które przedzielone są 2 oczkami łańcuszka. Jeszcze 1, w sumie 4 słupki. 1, 2. Jeszcze 1. I następny słupek będzie tutaj między tymi 2 słupkami w tym oczku. I 4 oczka łańcuszka. 1, 2, 3, 4. Środek między tymi półsłupkami. 1 oczko przerabiam i też drugi półsłupek. 4 oczka, 1, 2, 3, 4. Tutaj w oczko między tymi słupkami. I tak robimy dookoła ten 6. rząd, tak jak pokazywałam tutaj te 2 tutaj wzory. 6. rząd zrobiony, jeszcze go połączę tutaj w 3. oczku, tutaj tego słupka łańcuszkowego. Zamykam oczkiem ścisłym, przechodzę do następnego tu oczka, też oczko ścisłe i 3 oczka łańcuszka, 1, 2, 3. W poprzeczce mają być 4 słupki, a w środku przerobione 2 oczka. Jeszcze 1 słupek, 1, 2, te 2 oczka przerobiłam i słupek, następny słupek i słupek tutaj w tym oczku
między tymi pierwszymi 2 słupkami. Tu też są łącznie z tym łańcuszkowym 3 słupki. W środku jest ta poprzeczka z 2 oczek przerobionych. Teraz 5 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5. I tak jak tutaj wszędzie, w środek, tutaj między tymi półsłupkami oczko przerobić. Jeszcze 1 półsłupek i 5 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5. Jest to 7 rząd. W sumie 8 tych rzędów będzie. I też słupek. Tutaj to jest pierwszy słupek, drugi. I nad tym trzecim w to oczko wchodzę słupek. Najpierw 2 słupki. 1, 2 oczka przerabiam. I jeszcze 2 w tej poprzeczce. I następny słupek tutaj w tym oczku. I 5 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5. W środek pomiędzy tymi półsłupkami oczko przerobiłam. I jeszcze 1 półsłupek. 1, 2, 3, 4, 5. I tutaj w tej oczku, przy tej poprzeczce słupek. I tak robimy jak tutaj dookoła. Siódmy rząd łączę tutaj z tym oczkiem trzecim tego łańcuszka i będę robiła rząd 8. Już tu łączę. Rząd 8 będzie miał 4 słupki po jednej stronie i 4 po drugiej stronie tej poprzeczki. Będzie też ozdobiony pikotkami, żeby było bardziej tak strojnie. Jest połączone. Przeszłam tutaj do następnego oczka, też oczkiem ścisłym. I 3 oczka łańcuszka. 1, 2, 3. Słupek. I na tym słupku pikotek. 1, 2, 3. Z 4 oczek, żeby był taki dłuższy, żeby się dobrze odznaczał. Zamykam oczkiem ścisłym. Ja go już tu nie przerabiam. I następny słupek w tej poprzeczce. Pikotek. 1, 2, 3, 4. 2 niteczki. Przeciągam oczkiem ścisłym. I następny słupek w tej poprzeczce. 2 oczka łańcuszka teraz. 1, 2. Słupek w tej poprzeczce. Następny słupek też w tej poprzeczce, nad którym będzie pikotek. 1, 2, 3, 4. Kuwam się tutaj w te 2 niteczki. Przyciągam oczkiem ścisłym. W oczko tutaj wchodzę. Słupek.
I następny słupek będzie tutaj w tym oczku pomiędzy tymi ostatnimi dwoma słupkami. I będzie też pikotek nad nim. I 1, 2, 3, 4. Pikotek. I też 5 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5. Wchodzę tu w środek między tymi dwoma półsłupkami i 10 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Z powrotem tutaj między tymi półsłupkami i 5 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5. Tutaj jest łączenie dolnej części z tą górną, żeby nie były takie za duże, że tak powiem, dziury. Pięć oczek łańcuszka, słupek w oczku między tymi dwoma słupkami i też pikotek. 1, 2, 3, 4. Dwie niteczki, oczko ścisłe, następny słupek w następnym oczku i następny słupek w tej poprzeczce i nad nim będzie pikotek. 1, 2, 3, 4. Oczko ścisłe, jeszcze jeden słupek, dwa oczka przerabiam. 1, 2. Następny słupek i następny będzie czwarty w tej poprzeczce, nad którym będzie pikotek. 1, 2, 3, 4. Dwie niteczki, oczko ścisłe i słupek w następnym oczku między tymi dwoma pierwszymi słupkami. Słupek, drugi słupek w następnym oczku, nad którym będzie pikotek. 1, 2, 3, 4. Dwie niteczki, oczko ścisłe i 5 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5. W środek pomiędzy tymi półsłupkami wchodzę, przerabiam półsłupkiem i 10 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5. Spadło 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Z powrotem między tymi półsłupkami i przerabiam półsłupkiem i 5 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5. Słupek. I tak robimy dookoła, jak tutaj w tej części, w tym rzędzie 8. Koniec 8 rzędu. Połączę jeszcze te 5 oczek łańcuszka z trzecim oczkiem tego słupka. Później utnę tą nitkę. Wzór jest dosyć gęsty, ale bombka też jest duża. Potem po wykrochmaleniu nie widać tej, że on jest taki
gęsty. Trzeba uważać przy wyrabianiu tej części, żeby były te pętelki, bo one łączą z dolną częścią tej bombki. Zdarza mi się też, bo robię tego dużo i jak już powiedziałam od dawna, że na przykład tutaj jak jest 3 słupki, to zrobię 2, ale to potem sobie tu nadrobię jeszcze jednym i potem przy wykrochmaleniu i tak nic nie widać. Po co pruć? Dolna część tej bombki jest wykonana z takiego wzoru siateczkowego i łatwiej i szybciej się go robi. A zaczynam od oczka magicznego. Nawijam tu na paluch sobie niteczkę. Tu mam oczko, przerabiam go, ale go nie liczę. I 6 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Podwójny słupek. Ten słupek przerabiam oczywiście. I 2 oczka przerabiam. Następny słupek podwójny. Przerabiam go. 2 oczka trzeba przerobić. Następny słupek podwójny. Jak już powiedziałam, ma ich być 12. Cały czas wkuwam się tutaj w to oczko magiczne. Pierwszy rząd zrobiony słupkami podwójnymi. Teraz połączę, więc jedno oczko przerabiam, nawijam na szydełko. W pierwsze, w drugie, w trzecie oczko tego łańcuszka się wkuwam i krótkim tutaj słupkiem przerabiam też półsłupkiem. Ta nitka tak zostaje, bo ona jest trochę za krótka. Najwyżej dowiążę, ale powiem później, po co ona mi jest potrzebna. Teraz dookoła będzie po 3 oczka łańcuszka w każdym tutaj tej poprzeczce. Ale pierwszy musi być z 4 oczek. 1, 2, 1, 2, 3, 4. W każdej poprzeczce teraz po 3. 1, 2, 3, po 3 przerobione oczka tego łańcuszka. Następny półsłupek. Raz, 2, raz, 2, 3. Półsłupek. I tak dookoła. Ten drugi rząd łączę tutaj z tym słupkiem pierwszym, takim słupkiem łańcuszkowym, więc jedno oczko przerabiam, nawijam na szydełko i w pierwsze oczko tutaj tego słupka łańcuszkowego się wkułam i takim krótkim słupkiem przerabiam. I też dookoła po 3 oczka łańcuszka w każdej poprzeczce. 1, 2, 3. Oczywiście pierwszy musi być 4 zawsze. 4. I teraz już po 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Do każdej poprzeczki przerobionym półsłupkiem. Zamykam trzeci rząd tego wzoru. Jedno oczko, nawijam na szydełku, wkuwam się tutaj w pierwsze oczko tego łańcuszka i taki krótki słupek i go przerabiam. Teraz 5 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5. Poprzeczkę, półsłupek i tutaj w tym pierwszym, drugim, w trzecim, w czwartym rzędzie będzie po 4 oczka łańcuszka przerobione. 1, 2, 3, 4. W każdą poprzeczkę 1, 2, 3, 4. W
każdą poprzeczkę przerobiony półsłupkiem. Kończę czwarty rząd. Jedno oczko przerabiam, nawijam na szydełko i wkuwam się tutaj w pierwsze oczko tutaj tego łańcuszka. I krótkim słupkiem przerabiam jednym oczkiem. Rząd piąty. W rzędzie piątym będzie tutaj po 2 półsłupki w każdym tutaj tej poprzeczce. Więc 1 półsłupek i też 4 oczka łańcuszka. 1, 2, 3, 4 i w tej poprzeczce półsłupek jeszcze 1 i 1, 2, 3, 4. W następnej poprzeczce też tutaj półsłupek, jeszcze 1 i 1, 2, 3, 4 i w tej poprzeczce przerobiony półsłupkiem jeszcze 1 i tak w kółko tutaj 4 oczka łańcuszka i 2 półsłupki w każdej tutaj tej poprzeczce. Zamykam rząd piąty. Jedno oczko przerabiam, będzie krótki półsłupek tutaj w tym oczku nad tym półsłupkiem. Krótki ten słupek i go tu przerabiam. Teraz 2 półsłupki i będą 5 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5. W każdej poprzeczce po 2 półsłupki. 1, 2, 3, 4, 5. Jeden półsłupek. Drugi półsłupek. 1, 2, 3, 4, 5. Jeden półsłupek. Drugi. I tak w kółko. Zamykam rząd szósty. 2 oczka. Przerabiam krótki półsłupek. Już jest zrobiony. Rząd siódmy będzie się różnił, bo będę robiła pikotki między tutaj tymi łańcuszkami. Więc 1 półsłupek. Pikotki robię z 4 oczek. 1, 2, 3, 4. Tu są 2 nitki na szydełku. Przeciągam oczkiem ścisłym i jeszcze 1 półsłupek. I 6 teraz oczek przerabiam łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tutaj w ten ząbek następny i pikotek. 1, 2, 3, 4. 2 niteczki są na szydełku. Przeciągam oczkiem ścisłym i półsłupek. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oczek przerobiłam. Następny tu ząbek, półsłupek. 1, 2, 3, 4. Tu te 2 nitki przeciągam i półsłupek. 1, 2, 3, 4. I też tutaj, tak jak tu zrobiłam, to w każdym tutaj w tej poprzeczce robimy dookoła. Koniec rzędu 7. Jeszcze połączę z tym
początkiem tego wzoru, więc 1, 2 oczka, słupek, tu wkuwam się w oczko nad tym półsłupkiem i słupek przerabiam. Rząd 7 będzie taki sam jak rząd 6. Tak samo będzie robiony. Półsłupek 1, 2, 3, 4 oczka zrobiłam na ten pikotek. Przeciągam oczkiem ścisłym i jeszcze jeden półsłupek. I też 6 oczek łańcuszka. 1, 3, 4, 5, 6. W następnym tutaj tym ząbku i pikotek 1, 2, 3, 4. Zamykam oczkiem ścisłym, półsłupek 1, 2, 3, 4, 5, 6. Następny ząbek, półsłupek, pikotek 1, 2, 3, 4. W kółko dookoła tego wzoru tak robimy, ten wzór. Łączę teraz ze sobą ten rząd 8. 1, 2 oczka przerabiam i będzie tutaj słupek w tym oczku nad tym półsłupkiem. I tu przerabiam. Rząd 9 będzie tylko z samych tutaj łańcuszków, bez pikotek. 2 razy wkuwamy się tutaj w każdą poprzeczkę, to 2 półsłupki. 7 oczek łańcuszka. Najpierw w tym, tutaj w tym ząbku 2 półsłupki. Jest jeden i drugi. I 7 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tutaj w ten łuk następny 2 półsłupki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Następny łuk. 2 półsłupki. Ten półsłupek jest od tego łuku łańcuszkowego. I ten drugi półsłupek. I też 7 oczek łańcuszka w każdym tutaj tym łuku. Powstaje taki kapelusz, ale właśnie o to chodzi, żeby wyrobić tutaj ten czubek. Połączę teraz ten 9 rząd. Tu się zaczynał. 2 oczka przerabiam. 2 razy nawijam na szydełko. Będzie to słupek podwójny, ale nie rozciągnięty. Wkładam się tutaj w oczko tego półsłupka. Przerobiłam i będę łączyła z tą górną częścią. Tak jak tutaj wygląda na tej już gotowej bombce. Ta część z tą górną częścią, z tymi pętelkami. Więc tutaj w ten łuk tej górnej części wchodzę i przerabiam. I w tym łuku dolnej części robię 4 półsłupki. 1, 2,
3, 4. Od razu przechodzę do następnego łuku i 4 półsłupki. 1, 2, 3, 4 i łączę tutaj z tą górną częścią, ale teraz z tą pętelką. Przerabiam półsłupkiem, wracam do tego łuku i 4 półsłupki. 1, 2, 3, 4. Od razu do następnego łuku 4 półsłupki. 1, 2, 3, 4. Do tego wzoru tutaj z tymi pikotkami, do tego w środku łuku półsłupek. Do dolnej części wracam tej bombki w ten sam łuk i 4 półsłupki. 1, 2, 3, 4. Do następnego łuku i też 4 półsłupki. Raz się łączy z tą pętelką, a raz z tym ażurowym, takim pikotkowym wzorem. Tak się łączy dookoła. Trzeba uważać, żeby nie przegapić właśnie te pętelki, żeby nie były one przekręcone. Tak wygląda, jak połączone są ta górna część i ta dolna. Jeszcze dla przypomnienia pokażę jeszcze raz, że przechodzę tutaj bezpośrednio do tego łuku i 1, 2, 3, 4. W górną część tej bombki wracam ten sam łuk dolny i 4 półsłupki. 1, 2, 3, 4. W następny ten łuk 4 półsłupki i wtedy już łączymy z pętelką. Tu jest ta pętelka. Zapomniałam powiedzieć, że zmieniłam szydełko, bo to szydełko też jest 2,5, tylko tutaj tak za bardzo nie widać, bo sobie tu zrobiłam trochę ocisk, ale to jest ten sam rozmiar. Jestem przy łączeniu ostatniej pętelki. Tu 4, w tym łuku 4 półsłupki zrobiłam i łączę już ostatnią pętelkę. I w tym łuku samym też 4 półsłupki. 1, 2, 3, 4. Tutaj w tym łuku było zaczęte od środka, więc przechodzę od razu do tej pętelki, co trzeba ją obrobić. Jeszcze 4 półsłupki. 1 już zrobiłam, drugi, trzeci i 4 i łączę z tym oczkiem tutaj. Zamykam oczkiem ścisłym. Tu jeszcze jedno oczko przerobię, później utnę przy wykrochmaleniu. Bombka zrobiona. Jeszcze trochę tak ją powyciągam, żeby każde oczko weszło w swoje miejsce.
Tutaj w tą dziurkę wkładam paluch. Dostaję się tutaj do tego czubka. Ta nitka jest tutaj z boku, więc wkuwam się tu w środek tego czubka i tak po przeciwnej stronie, z przeciwnej strony przekładam tą nitkę, żeby ta nitka była po środku, tak, tego czubka. Tak wygląda zrobiona bombka. Bombki usztywniam w łódze. W zakrętce, jaka zmieści się ilość tego krochmalu, dodaję jeszcze łyżeczkę małą wikolu. Tu mam już balonik w środku. Zostawiam troszeczkę tak więcej tej końcówki. Już napompowałam powietrza do środka tego balonika, zawiązałam na węzeł, ale nie napełniam powietrzem mocno, żeby nie tworzyły się tutaj takie poduszki, dlatego że tu musi powstać taki czubek. A jakby się mocno nadmuchało, ona by była taka pękata. Bombkę wkładam do krochmalu ze wszystkich stron. Ją tu obrócę, żeby wszędzie dotarł ten krochmal. Trochę ją później tak odsączę, wyduszę, żeby wszędzie doszło, żeby dobrze się nakrochmaliło. I ja ją jeszcze nie wieszam, tylko odkładam gdzieś na pół godziny na folię, żeby trochę obeschła. Robię sobie w tym czasie drugą bombkę i tutaj od czasu do czasu tak obrócę. Jak trochę obeschnie, wtedy dopiero zawieszam ją do suszenia. Teraz będzie trochę śmiesznie, bo nitkę z dołu przywiązałam do szklanki, takiej dosyć ciężkiej, żeby była, żeby obciążyć, żeby się tutaj ten czubek tak wydłużył. A do góry tego balona przywiązałam wstążkę, bo ja później zawiązuję to na suszarce albo na czym tam mogę. Na przykład na klamkach, przy szafkach w kuchni. Wtedy mam pewność, że nie sunie się tutaj z żabki. Trochę tak wyciągnę i wtedy ona fajnie wysycha. Jeżeli uważam, że za mało wykrochmaliłam, to potem pędzelkiem jeszcze posmaruję tym roztworem z krochmalu. Trzeba dobrze tutaj wyciągnąć. Tu już mam usztywnioną, wyschniętą. Słychać nawet, że jest dosyć twarda. I fajnie to schodzi z tej bombki. Ten balon. Najpierw tak powyduszam. Odkleję trochę od tej bombki ten balon. Potem przykuwam. I jest gotowe. Mam tutaj już bombkę wyschniętą. Wyszły piękny kształt. Taka choineczka się tu tworzy. Ona jest troszeczkę tutaj taka wydłużona i przepięknie wygląda z tym czubkiem. Jeżeli się podoba i Państwo zrobicie, to bardzo proszę o wskazywanie autora bombek z takim właśnie czubkiem, bo widziałam, że w całym internecie takiej bombki z tym czubkiem nie ma. Mam zrobione kilka bombek o innym tutaj wzorze, no i z tym czubkiem. Będę powoli nagrywała filmiki, na które bardzo zapraszam. Dziękuję za wspólne dzierganie. Idę zawiesić tą bombkę, żeby sobie schła. Serdecznie pozdrawiam.
Do widzenia.